Japonia słynie z wielu nowinek technologicznych, dziwnego jedzenia czy sklepów, ale również z niezliczonej ilości przerażających legend. Dziś, głęboką nocą, zabierzemy Was wysoko w góry do miejsca, które uznawane jest za jedno z najbardziej nawiedzonych w Japonii. Tunel Inunaki, bo o nim mowa, został otwarty w 1949 roku i służył następnie przez 20 kilka lat, po czym został zastąpiony przez inną, nowszą konstrukcję. Już od samego początku z tunelem Psiego Płaczu, Krzyku, bo tak tłumaczy się jego nazwę, związane było wiele strasznych opowieści. Podobno podczas budowy śmierć poniosło wielu pracowników, którzy zostali zamurowani w ścianach tunelu, a ich wściekłe duchy nawiedzają jego wnętrze. Kolejnym powodem, czemu Inunaki uważane jest za nawiedzone miejsce, to historia z grudnia 1988 roku, kiedy to 5 mężczyzn, próbując ukraść samochód inżyniera, uprowadzili go i torturowali w tunelu, a następnie polali benzyną i podpalili. 12 lat później w pobliskiej Tamie znaleziono topielca. Najpopularniejszą legendą jest jednak historia przeklętej wioski Inunaki, do której to tunel podobno prowadzi. W wiosce mieszkają dziwne osoby, które z pozoru tylko przypominają ludzi. Nikt jednak nigdy nie widział wioski Inunaki, a przynajmniej nie opowiedział o niej własnymi słowami. Na podstawie tej historii powstał horror Howling Village, a tunel zdobył największy rozgłos. Na miejsce docieramy bardzo późno. Na razie jeszcze nie włączamy lamp. W ogóle zobaczcie, jak jesteśmy wysoko. To jest taka kotlina, taka dolina, bym powiedział. I idąc tutaj po takim stromym zboczu, strasznie śmierdziało padliną. Niby to tylko droga. Ale idziemy wieczorem i robi się mrocznie, co? No, robi to klimat. Dobra, w tamtą stronę będę świecił, bo tam jeszcze jest ta droga. Zapomniałem, że przecież mamy noktowizję, ty, ale patrz, jak tu się... Osobista, co? Tak, to się zerwało. To jest stare wzmocnienie, no. Dobra. I teraz jeszcze jest jeden temat, słuchajcie. A mianowicie taki, że są 2 wejścia do tego tunelu. I jedno jest zamknięte tak, że się nie da wejść, a przez drugie prawdopodobnie się da. A już się troszkę natrudziliśmy, żeby tutaj wejść, więc będzie lipa jak... Znaczy się w skrócie. Mam nadzieję, że idziemy od dobrej strony. Zobacz, już tam widać tą ulicę, zobacz, zobaczymy, czy nasz samochód będzie. Widać? To jest ta nowa trasa tam na dole. Nasz samochód gdzieś stoi tam. Przy znakach gdzieś, tak, tam są te znaki. A ja go nie widzę stąd. Za dużo jest za krzakami. roślinności, wiesz? A musicie wiedzieć, że to miejsce jest nazywane najbardziej nawiedzonym miejscem w Japonii. I nie jest to las Aokigahara, w którym już byliśmy i w którym możliwe, że jeszcze będziemy, a właśnie to jest to najbardziej nawiedzone miejsce, więc idziemy je sprawdzić. No ja tu nie widzę tego tunelu. W podczerwieni też go nie widać, wiesz? A gdzie on by był? Ja myślałem, że on jest tu. I chyba jest. No, bo tam dalej coś prowadzi chyba. Tu jest chyba odnoga. To nie ma w ogóle wejścia. Tam jest jakiś śmietnik tylko. To jest w ogóle... krzyże tam są. Nie, to są takie drabinki do podtrzymywania roślin. O to. Musimy iść chyba dalej, wiesz? Może zobacz, tutaj jak krzyże. No to wygląda jak krzyż, no. Słuchajcie, za mną znajduje się tama, zapewne jej teraz nie widzicie, ale na podczerwieni ją wam pokażemy, która ściśle wiąże się z nawiedzoną historią tego tunelu. A mianowicie w 2000 roku obok tego tunelu, który już był opuszczony, znaleziono ciało kobiety. Kobiety, które potem widziano właśnie w tym tunelu. No chyba się odnaleźliśmy. Tak. Przejdziemy tak i tu będziemy wejście, tunel. Już sobie troszeczkę pozwalamy podświetlać, żeby widzieć w ogóle jak idziemy, a nie tylko na noktowizji, ale to jest tak odosobnione miejsce, że gdyby cokolwiek nam się stało, to kompletnie nikt nie ma bladego pojęcia, że my tutaj jesteśmy i do najbliższej osady no jest kawałek. A wiecie co jest najgorsze? Że tutaj kompletnie nie ma zasięgu. W ogóle zobacz, że tutaj, że dlatego włączyłem lampę, bo tam zostawiliśmy samochody w tyle, ponieważ tutaj jest tunel i biegnie rzeka, nawet jak słyszycie. Tak, tam na dole biegnie rzeka, to nie? W ogóle jaka dżungla, coś. No. I kolejna z ciekawostek. Ty, ale tam coś leży. Gdzie?
Tu pewnie jest jakiś fotelik dziecięcy, taki wózek. Ja widzę tam kamień tylko i jakieś krzaki. No dobra, No z takich ciekawostek to ten tunel pod rzeką powstał w 75 i tak naprawdę wykluczył ten tunel, do którego teraz idziemy, który powstał w 49, czyli ten, który jest uważany za najbardziej nawiedzone miejsce w Japonii. Po 30 kolejnych minutach docieramy do odnogi ze starą bramą i czujką ruchu u góry. Nagle słyszymy dźwięk jadącego samochodu i przebijające się światła przez zarośla. No, coś tu jedzie. Trójka działała. Tak. Dawaj do bramy. Chodź, szybko. Okazało się, że weszliśmy tak wysoko i tyle razy zmienialiśmy kierunek, że zobaczyliśmy samochody przejeżdżające na poniższej drodze, którą de facto sami tu przyjechaliśmy. Problem jest z tym, że ze względu na panującą wszechobecną ciemność i gęsty las, ciężko jest nam to pokazać w kamerze. Dobra, jest tunel. Nie wiem, czy go już widzicie. Jeszcze nie. Pytanie tylko, czy to jest ta otwarta, czy ta zamknięta strona. To jest ta zabetonowana. Albo to stał. Jest drabinka z boku. Czy tam wejdziesz? Bo jak nie, to zostaje nam iść wzdłuż tunelu. Wiesz, ty się tylko tak wychyl z drugiej strony, wiesz. Całość jest zabetonowana i to tak grubo. Serio? Aha. Także nawet nie ma dziurki tam do niego. Nie ma wejścia z tej strony. Czyli to musi być to drugie. No, to musi być ta zła strona. Słuchajcie, wiele trudów na razie na darmo, ponieważ myśleliśmy, że goni nas ochrona czy tam policja. Kampiliśmy się ze 20 minut w tych krzakach. Jest to, przypominam, nawiedzony jakby las, w której jest nawiedzona wioska. Nawiedzony tunel za mną jest, tylko że to jest to wejście, które jest całkowicie zamknięte, a drugie jest po drugiej stronie tego całego wzgórza, więc to wdrapywanie się tutaj, przechodzenie, kampienie nie miało sensu. Musimy pojechać na drugą stronę. Słuchajcie, finalnie objechaliśmy dookoła całą górę i właśnie idziemy od drugiej strony. Sorry, że dyszymy, ale już żeśmy przez góry zrobili, nie wiem, z 5 km. A do tego jeszcze wiecie, przeskakiwanie przez bramy. Naprawdę musieliśmy przejść po takim stromym zboczu, że Kuba prawie padł z 10 metrów w dół do rzeki. Dobra, mniejsza, większa. Większa jest taka, że idziemy znowu w całkowitej ciemności. Po prostu tylko tyle mamy farta, że jest księżyc. Po prostu to jest to. Tu jest odbicie, wiesz? Pamiętaj, że to ciągle, ja już zapominam przez ten przypał o tym, że to jest nawiedzone miejsce i to jedno z najbardziej w Japonii nawiedzonych. A zaraz wam też powiemy, co działo się w tym tunelu. Czemu między innymi ten tunel jest uważany za tak straszne miejsce. Dobra, bo z tego wrażenia zapomniałem włączyć mikrofon. Nie wiem, czy ten też nie jest zamurowany. Takie pająki wielkie. Aha. Ta. Ale jakie bydlaki, widzisz? Tak. Ty, coś uderzyło w tym tunelu, słyszałeś? Nie. Bez kitu. Może tam woda tak. Nie wiem, ale poczekaj. Centralnie coś walnęło w tym tunelu. Tak.
Ty, ładnie się postarali, żeby to zamurować. Pokaż światło. Ale to jest tak długie, że nawet latarka tam nie sięga, ty. Najgorsze jest to, że nie ma tu wejścia. Słyszałeś? Znowu coś uderzyło. Woda musi tam kapać, wiesz? No pewno. Tylko tu jest taka lipa, że tu nie ma jak wejść, nigdzie. Bo to kiedyś inaczej było zrobione. Wiesz co? Teraz kojarzę. Tam tędy się podziało. To było takie kolorowe wejście i u góry, górą można było. A teraz tam to wszystko Zamurowali? zamurowali, a to już wcześniej było. Dlatego teraz jest w gorszym stanie. Podsumujmy to jeszcze raz. Tu było wejście, to które było pierwotnie zamurowane. Tak, zgadza się. Po drugiej stronie było wejście, którym byśmy weszli jeszcze parę lat temu. Sądzę rok, 2 lata temu jeszcze byśmy weszli. I ze względu na ten horror zostało zamurowane. A to miejsce i ten tunel uważany jest za najbardziej nawiedzone miejsce. Jeszcze o tym teraz możemy powiedzieć, ponieważ już tam wiemy, że nie wejdziemy, bo po prostu nie ma fizycznie jak. Ponieważ w 1975 roku grupa młodzieńców śledziła pracownika pobliskich fabryk, ponieważ miał nowy samochód i zaczęli go szantażować i dręczyć, żeby oddał im samochód. On tego samochodu nie chciał im oddać, więc go mocno pobili, on stracił przytomność, zabrali mu ten samochód, przyjechali nim tutaj, pewnie przestraszyli się, że możliwe, że już go wtedy zabili, więc twierdzili, że upozorniają wypadek. Podpalili ten samochód razem z nim, w tym tunelu. To był rok 75 i od tamtej pory zaczęły się dzieć tutaj dziwne rzeczy. Dobra, mam jeszcze jeden patent, bo wejść się na pewno nie da, ale... Uważaj na te pajączki. Jakby małpy. Słyszałeś? No. Takie piski, nie wiem, to jakieś zwierzęta, małpy, cokolwiek. Wróciła. Powiem ci, że nie czuję się dobrze. Taki Przy wyciek kumkaniu. słychać, co nie? Tak, wycie, kumkanie, wielkie pająki, dżungla i nawiedzone Jeszcze- tunel. Jeszcze chcę spróbować Jak on szybciej zawijał. wsadzić tutaj na zoomie. I to jest tak prosty tunel, że tam kompletnie nic nie widać. Kompletnie nawet latarka nie dosięga daleko, wiesz? Nic. Spróbuję jeszcze włączyć noktowizję, ale to chyba niewiele da. O, znowu coś tam upadło. No. Raz na jakiś czas słychać takie uderzenia w tym tunelu. Trzeci temat, w sumie to już tym razem taka legenda. Mówi o tym, że obok tunelu Inunaki tego była wioska. Wioska, która była zwana wioską przeklętą, ponieważ mieszkańcy Japończycy odrzucili konstytucję Japonii. Generalnie legenda polega na tym, że podobno jechali młodzi ludzie tutaj i zabłądzili gdzieś w okolicy tego tunelu. Zepsuł im się samochód, więc poszli w las szukać pomocy. Bardzo dziwne dla mnie, ale wiecie, to jest japońska legenda. I spotkali jakiegoś takiego dziwnego, opętanego troszeczkę starca. On zaoferował im pomoc, zabrał ich właśnie do tej wioski Inunaki, a finalnie zamordował. Podobno gdzieś tutaj w okolicy, tak jak my chodziliśmy po tych drogach, stoi budka telefoniczna. Jeżeli odbierze się telefon, który dzwoni raz na jakiś czas w nocy, to wtedy nie wiadomo w jaki sposób, ale teleportujesz się właśnie do tej przeklętej wioski, no i zostaniesz opętany. Ale to są tylko japońskie legendy. No słuchajcie, cóż możemy powiedzieć, jesteśmy tak samo zawiedzeni jak wy, ale nikt z nas nie przypuszczał, że ten tunel tak szybko zostanie zamknięty. No niby w 2019 zrobiła się największa popularność ze względu na ten horror, ale... No tutaj No trochę co, no, fikcja wiąże się z prawdą. Zbadaliśmy to, byliśmy z dwóch stron, naprawdę przeżyliśmy tutaj dużo, biegaliśmy po krzakach. No i potwierdziliśmy, że jest tutaj dziwnie, jest tutaj bardzo mroczno
Tak, ale Japończycy lubią się bać, co nie? Zgadza się. Czy to jest najbardziej nawiedzone miejsce w Japonii? Oni tak twierdzą, nie będziemy z nimi dyskutować, bo to ich kraj i ich legendy. Natomiast moim zdaniem Aokigahara była o wiele bardziej mroczniejsza, to nie? Mroczniejsza i bardziej klimatyczna, choć temu miejscu z pewnością nie da się zabrać tego mroku, który jest i naprawdę na tle polskich miejsc robi duże wrażenie. Słuchajcie, temat jeszcze jest taki, że na pewno będą komentarze, że nam się nie udało wejść, ale tam nie ma opcji, żeby po prostu wejść, więc jeżeli po prostu doceniasz to, że lataliśmy od paru godzin w lesie szukając wejścia do nawiedzonego tunelu, to zostaw po prostu łapkę w górę pod tym filmem, napisz komentarz subskrypcję, subskrypcję. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. Cześć. Idolaki.